Róże ogrodowe, Grzegorz Chyży, witajcie. Dzisiaj mamy niedzielę, 23 październik i razem z Rafałem Bakalarzem przeglądamy, co w tym momencie jeszcze kwitnie i zaskoczyło nas, zobaczcie co. Oprócz tam wielu róż w doniczkach, któreśmy oglądali, teraz najciekawiej wygląda róża, jaka, Rafał? Maxi Vita. Maxi Vita. I to jest pierwszy moment w tym roku, kiedy równocześnie kwitnie Maxi Vita i co? Sztadrom. I Sztadrom. Tylko że Sztadrom to jest drugie kwitnienie Sztadroma, a Maxi Vita kwitnie trzeci raz. Zobaczcie, to jest niewiarygodne, że taka może być różnica w terminach kwitnienia, że w połowie października Maxi Vita ma pełnię trzeciego kwitnienia, a Sztadrom ma pełnię drugiego kwitnienia. Co Rafał powiesz? Podobają Ci się? Super, super zdrowe. I tu mam jeszcze jedną, która bardzo mi się spodobała. Gartenfreund. Kwitnie od czerwca do tej pory, do grudnia. Polecam. Jak najbardziej polecam. Najzdrowsza, najbardziej długo kwitnąca róża. Tak, wiecie, że ja ją bardzo lubię i też ją zawsze polecam. Świetna odmiana. Zobaczcie, zdrowe liście całkowicie do samego spodu. Do samego spodu liście są zdrowe. I widzicie, nie obcinana, nie czyszczona, bo widzicie tutaj przekwitnięte kwiaty, owoce i kwitnące rośliny. I tak ta roślina właśnie mniej więcej tak jak teraz ona wygląda cały czas, bez przerwy, od połowy czerwca do końca listopada, do przymrozków. Jeżeli w grudniu nie będzie przymrozków, to nawet i do połowy grudnia. Jeszcze dopowiem, że pomimo, że nie jest samoczyszcząca, tworzy owoce, to powtarza kwitnienie. No właśnie, jest to bardzo ciekawa cecha. Ciekawa kombinacja, ciekawa cecha tej róży. No, a później pokażę Wam, gdzie czekają róże, które będziemy do Was wysyłać jeszcze w tym tygodniu. No a tutaj są, na tych paletach są róże z gołym korzeniem, wykopane w tamtym tygodniu, w ciągu ostatnich 10 dni były wykopane i jutro kończymy sortowanie, w poniedziałek, i już jutro pierwsze paczki zaczną wychodzić, a od wtorku pełen ogień i po kilkaset paczek dziennie będzie do Was wysyłanych właśnie z tymi różami, które tutaj widać. Tu mamy Acapella, wielkokwiatowe, tu mamy okrywowe, knirps, tu mamy pnące, Podoba Ci się, Rafał, tutaj w chłodni? Jak w Holandii. Jedyna rzecz, która by Ci się nie podobała, to rachunek za prąd. Dokładnie. Ale ja za to nie płacę. A tutaj, Rafał, przyprowadziłem Cię do róż piennych. Będziemy to kopać gdzieś tak w listopadzie, za miesiąc. Ale co sądzisz o tych różach? Ta odmiana na przykład, co to jest? A że tak, Rostok. No, Róża tantała. Super zdrowa. Powtarza kwitnienie. Idealna na szczepienie róży na pniu. a te tutaj? To jest koral Lions Rose. Podoba Ci się kolor? Tak, nowa odmiana Cordesa. No. Polecam. Jak najbardziej na pniu niskim, na 90 cm też można szczepić. Mhm. I co Ci się tu jeszcze spodobało? A to, co to jest? Aspirin Rose. Mhm. Tą różę każdy powinien znać.
Teraz ma taki fajny kolor, nie? Lekko różowawy. lekko To nie różowawy. typowo biała, ale Słońce jej nie przebarwia, bo nie ma takiego mocnego słońca. Latem to jest dość taka wyburzała. A teraz jest idealna o tych warunkach i o tej porze. no, a tutaj co to mamy? Tu jest róża tantała z serii Perzika, Orienta Magnolia. Bardzo zdrowa, bardzo Podoba Ci się ona? tak. Pachnąca, nie? Super, super pachnąca. W sumie powinna być trochę na wyższym pniu szczepiona. No, bo to jest raczej duże krzewy i 60 to jest jednak za nisko dla niej. Ale będzie fajna. 90, 120 nawet by było fajnie. Tworzy piękne, duże owoce. Zdrowa. Zdrowa. Przede wszystkim zdrowa. A to co to mamy? Tu mamy drugą z tej serii, Orienta Diamila. Ciemniejsza, dużo ciemniejsza, Tak, trochę drobniejszy kwiatek, nie? Troszkę drobniejszy kwiatek, troszkę mniejsze Mniejsze baty, nie? mniejsze pędy tworzy. Ale też ciekawa. Tak, bardzo ciekawa. Mniej znana z takich nowszych odmian. Tutaj Proszę akurat zobaczyć jest jaki Jakie środeczek. piękne oczko, nie? Takie piękne oczko ma. No to Ci się podobało. Tak. Co to było? Strandperle. Strandperle Amrum i Strandperle Norderney. To są te rugozy na pniach, które najprawdopodobniej nie będą wymagały okrycia. To się wszystko okaże. To się wszystko okaże, zobaczymy. Super. Będziemy testować. Uwielbiam rugozy, a tym bardziej jak będą na pniu, to idealny kolor. Idealnie przebarwiają się i pędy, i liście w okresie jesiennym. Tak, i owoce. Proszę zobaczyć. Jeszcze próbuję coś kwitnąć. O, i takie piękne, błyszczące owoce. To jest akurat, tu jest odmiana z tym jasnym oczkiem, czyli Amrum. Strandperle Amrum. Co tam jeszcze mamy dalej? No tutaj jest Stadrom. To wszystko jest powiedziane, nie ma co zaglądać, ale tu jest fajna odmiana. O, to. Co my to mamy? Tu mamy koral Lions Rose. O, czyli to samo, cośmy To samo, widzieli tylko tam, na tylko na wyższym. wyższych pniu. Zobaczcie, jakie są gęste korony, jakie fajne, duża objętość korony. I takie same korony będą później u Was w ogrodach. No do No. wysyłki to wiadomo się przycina, to one będą. I to, co jest jeszcze Skrócone. fajne, to zobaczcie, że są liście zdrowe do samego spodu. Mamy połowę października, 23 października i liście są błyszczące, zdrowiuteńkie do samego spodu, nie? Drobiuszka pod spodem tak samo. No. Nie każda odmiana tak wygląda teraz o tej porze roku, a te dobrze. No wiadomo, góra troszeczkę tam mączniaka prawdziwego widać gdzieniegdzie, ale no, pogoda była już taka, jaka była. A tu mamy prawdziwą perełkę. Ślicznotka z Koblenzji. To jest Aż się bażant przestraszył. tak, Kuropatwa. to jest piękna róża. Piękna, zdrowa, powtarzająca kwitnienie. Idealna na pniu. No, fajne korony, gęste. Proszę zobaczyć jakie tworzy kiście. Mhm. Idealna. Nawet jeszcze wczorajszy. Deszcz jej nie przeszkadza. Dokładnie. Tutaj mamy różę Zome Abend na pniu 140 cm. To jest taka okrywówka o długich, takich przewieszających się pędach. Idealna właśnie na takie wysokości 120-140 cm. Już w drugim roku, nawet już w pierwszym roku po posadzeniu w ogrodzie pędy mogą dotknąć ziemi, nie? Tutaj tego nie widać jeszcze, no a tu mamy klasykę. Czyli Rosarium Utersen. Tak. Bardzo znana, popularna róża pchnąca. I też fajnie wygląda właśnie na wysokich pniach, nie? Idealnie się przewiesza, gęsta. 140, 120 to jest właśnie dla niej idealnie. Do tego trzeba zastosować potężny jakiś tam pień, żeby się to Mhm. korona nie O tej porze roku ona troszkę może przypominać tą siostrę Utersen Rosenkonigin. Bo taki też właśnie ciemny róż, taki prawie koral, ale tamta jest jeszcze ciemniejsza od teraz. Tutaj mamy
Rambler, taki stary, tradycyjny Super Excelsa. Ona kwitnie na dwuletnich pędach. Idealna róża na takie duże, wysokie, Kwitnące kaskady. tak, kwitnące kaskady na wysokim dniu. Tutaj Tutaj mamy Brilliant Corsair. Piękna róża też duże korony. przewieszająca się. I taki kolor żarówiasty. Ona w przyszłym roku będzie miała jeszcze więcej kwiatów, chociaż w tym roku już też powtarza tam drugi raz kwitnienie. A najfajniej w tym momencie wygląda, zresztą często najfajniej wygląda. Tutaj mamy trochę nowości. Lizy, żółta, mało znana, bo to jest nowość. To jest taka niska, pnąca, przewieszająca się, bardzo zdrowa, kolor idealny. I długość kwitnienia fajna. Tak, w wierzchu czerwony, w środku żółty, długość kwitnienia do samych mrozów. No tam dalej jest z tej samej serii Ewa, no i potem jeszcze inne odmiany. Tu są akurat 120 pnie. Tu musisz jeszcze trochę zobaczyć, proszę. Rafał, 20 lat pracowałeś przy tej produkcji w Holandii. Jak oceniasz tutaj, porównując jakość tych róż piennych do tego, co w Twojej firmie, w której pracowałeś? Można to w ogóle porównywać? Oczywiście, że można. Jakość, nie mówię, że jest podobna, bo jakość jest praktycznie taka sama. I w naszym klimacie hodowana, czyli jak najbardziej bym polecał tym klientom u nas w Polsce kupować te róże. Są nowe odmiany Cieszy mnie to bardzo. i bardzo dobre. Twoja opinia mnie cieszy, cieszę się. Śniżlotka z Koblenzi. Jeszcze jedną. I wtedy, kiedy Wy zamawiacie róże z gołym korzeniem, Rafał sobie wybiera kwitnące. No ale ja wybieram sobie to co mi się podoba. Piękne. I takie same są wysyłane oczywiście. To też dla naszej klientki. O, tu. Rośnięte. Pięknie rozkrzewione, pięknie ukorzenione. Po tej porze kwitną. I ktoś się będzie cieszył już za parę dni. Dokładnie. Pojedzie 6 sztuk w jednym pudełeczku. Dobrze, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Chciałem tylko Wam pokazać właśnie tą ciekawą rzecz, kiedy w tym samym terminie zakwitają w końcu róże, które mają zupełnie różne terminy kwitnienia. I tak jak w przypadku Sztadroma i Maxivity, to połączenie kwitnień nastąpiło dopiero teraz w październiku. Ani w czerwcu, ani w pełni lata nie kwitły razem, dopiero teraz. Taka ciekawostka. Zatem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.